Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy. W takim dodatkowym odcinku CEPA, możemy go nazwać CEP Extra, gdyż pojawiły się nowe dane dotyczące Gazpromu. I są one rozbudowane i myślę, że nigdzie nie dostaniecie takich analiz, co oznaczają te wszystkie dane, więc postanowiliśmy sobie punkt po punkcie je omówić. Paweł, zgadzasz się? Tak, Możemy przechodzić? Tak, może zacznijmy od tego, co wiemy, jak wygląda, ponieważ Gazprom nie zawsze publikuje dane. Tutaj było też zaskoczenie, że opublikował dosyć dużo danych i jeszcze te dane wydaje się, że są, można powiedzieć, weryfikowane tak przez niezależne jakieś międzynarodowe organizacje, bo przynajmniej tak twierdzi. No i co wiemy? No pierwszą rzeczą, która tutaj się rzuca w oczy i to większość portali podjęła i tym się głównie zajmują, no to jest spadek zysku netto w pierwszym półroczu. Tak, jest on ośmiokrotny i w porównaniu z poprzednim rokiem. W tym momencie mamy 296 miliarda rubli, to jest około 3,1 miliarda dolarów, wobec 2,5 biliona rubli, czyli około 26,2 miliarda dolarów rok wcześniej. Tak, Paweł? Tak, no i tutaj trzeba by się zastanowić, z czego on wynika i o tym sobie też dzisiaj będziemy mówić. Natomiast bardziej chyba niepokoi nie sam, powiedzmy, wynik, tylko już dane, jeżeli mówimy o samym zysku tym netto, że w drugim kwartale ta strata netto, znaczy pojawiła się strata netto, czyli ogólnie jak gdyby w pierwszy kwartał jeszcze był w miarę ok 2023, natomiast trend jest taki, że w drugim kwartale było gorzej niż w pierwszym, co może być pewnym zaskoczeniem, no bo wydawało się, że tutaj powinniśmy mieć pewien konstans, no i raczej Gazprom powinien wychodzić z problemów, a nie, że te problemy będą się pogłębiać. Przypomnijmy, strata netto, ona nie jest jakaś bardzo duża, tak? Bo to jest 18,6 miliarda rubli, czyli 190 milionów dolarów. Ale oczywiście rok temu był zysk, tak? No bo ten drugi kwartał to był chyba jeden z rekordowych, jeżeli chodzi o Gazprom, bo tam było 1 bilion rubli zysku, tak? Czyli 11 miliardów mniej więcej dolarów. 10,5 dokładnie według dzisiejszego przelicznika, bo to przeliczałem sobie rano. Ale słuchaj, sytuacji, żeby kwartalnie Gazprom przynosił straty, to chyba nie było w historii. Czy kojarzysz? No bo były, tak, no ale to było bardzo dawno, szczerze powiedziawszy. No i tutaj też jak gdyby można oczywiście mówić, że spadek wolumenu sprzedawanego gazu jest mniejszy, no ale powiedzmy w pierwszym kwartale był taki sam, w drugim nawet co niektórzy twierdzili, że Gazpromowi więcej udało się sprzedać. Ale cena może spadała coraz bardziej. Cena spadała, tak, cena spadała faktycznie i tutaj bym upatrywałbym też w pewnych inwestycjach, które w drugim kwartale musieli poczynić. Gazprom się bardzo dziwnie tłumaczy, szczerze powiedziawszy, bo on twierdzi, że różnice kursowe i przez to, że rubel się osłabia, to oni zarabiają mniej, co jest bezsensem. Co jest bez sensu oczywiście, no tak. Bo zarabiają więcej, tak, czyli ta sytuacja z rublem, tak jak każdemu eksporterowi, no to każde chyba dziecko wie, że im słabsza lokalna waluta, tym eksporterzy mają się lepiej. Natomiast tutaj wchodzi, wiesz co, taki efekt tak zwanych nożyczek Kudrina, czyli tego, że bardzo często oni muszą płacić podatki od wartości i to jak gdyby w rublach, od tych wartości wcześniejszych. Bo to nie jest tak naliczane, że oni czyli płacą na przykład podatek. Za pierwszy kwartał powiedzmy cena była wyższa, a w drugim niższa, nie? I ona powiedzmy tam spadała. Ale podatek płaci się nie od bieżącej ceny, tylko od historycznej ceny. I to może jak gdyby wpływać, czyli wiesz, szczególnie to jest takie dotkliwe, kiedy ci cena spada. Czyli masz coś takiego, że płacisz podatek od powiedzmy
w kwietniu przykładowo za dane z marca, nie? I teraz dane z marca, ten gaz był droższy, w kwietniu jest niższy, czyli ty na bieżąco mniej zarabiasz, ale podatek płacisz od większej kwoty. No ale w drugą stronę to też działa, czyli jeżeli Oczywiście, tak. zacznie rosnąć, no to wtedy jesteś na plus, więc w Tak. skali gdzieś tam To rzeczywiście się tak. Nie, tylko mówię, że wiesz, chwilowo może być taki efekt, tak? A więc tu, jeżeli na siłę gdzieś bym chciał upatrywać, no to w przypadku tych właśnie, kiedy surowce tanieją, i tak było właśnie taki efekt mieliśmy, dlatego to był jeden właśnie z tych efektów tego załamania styczeń-luty, bo te firmy miały problem właśnie z podatkami naftowo właśnie surowcowe, no bo mieliśmy, wiesz, jeszcze tam powiedzmy listopad, grudzień, jeszcze wysokie ceny i potem to weszedł ten pułap cenowy na ropę i nagle się wszystko tam tak, nie? A oni musieli płacić od tych jeszcze poprzednich, wiesz, wartości te podatki, nie? Tak. No, tam było większe zamieszanie, natomiast no jak gdyby to może uprośćmy. I tutaj oczywiście może być ten jeden z elementów, natomiast musimy spojrzeć też na inne dane i na takie ogólne. I to jest na pewno klucz, bo przychody Gazpromu za pierwsze 6 miesięcy 2023 roku spadły o 41%. Tak, do 4,1 biliona rubli, czyli około 42,9 miliarda dolarów. I to jest w porównaniu z zeszłym rokiem 6,99 biliona rubli, czyli około 73,2 miliarda dolarów w 2022 roku. I tu bym upatrywał, wiesz, największego problemu, no bo wiesz, jak ci spadają przychody, coś sprzedajesz, a koszty, a tam nie było, zobacz, żadnych zwolnień w tym Gazpromie, albo tych przynajmniej nie słyszeliśmy, jakiejś wielkiej tej restrukturyzacji, coś tam zaczęli robić, niektóre jakieś tam biura zamykać, no natomiast, no jak ci, wiesz, spadają twoje przychody o 40%, a koszty utrzymujesz na tym samym poziomie, no to zysk ci się drastycznie kurczy, albo właśnie wpadasz nawet w stratę. To dużo jest, 40% to jest dużo. Zresztą my mówiliśmy, nie? Można sobie to przeliczyć na wolumen. No i można powiedzieć, że to nie jest tylko spadek. No oczywiście cena ma też rolę, no ale mamy też spadek i zarówno, wiesz, takie jest kombo. Bo spada ci i cena, spadła w stosunku do zeszłego roku i nawet do ostatniego kwartału 2022, jak i wolumen spadł. A dlaczego wolumen spadł? No odcięta Europa. Odcięta jest prawie Europa oprócz tych sojuszników, tak, czyli Węgier i Austrii. Ale słuchaj, jest jeszcze jeden czynnik, który podwyższa ci koszty, czyli tematy serwisowe, wymiany części i tak dalej. Tak, brawo. No tak. Które, no i tutaj wiesz, trudno nawet, musielibyśmy bardzo szczegółowo, a ich nie ma. Niestety, może się pojawią, tak, to wtedy sobie popatrzymy. Natomiast masz rację, tak, a więc chociażby to, że no nie mają tych do skraplania gazów, te turbiny i inwestycje, bo oni chwalą się z jednej strony, że poszły duże inwestycje. No i oczywiście można pomyśleć, że to jest na gazyfikację, natomiast ja obstawiam, że tam główne koszty to jest próba wejścia na ten rynek LNG i poprawienia tej swojej wadliwej technologii do skraplania. Tak. A tam mają problem na przykład z turbinami, bo oni stosują nie takie dedykowane, tylko próbują używać tych turbin, które są używane w ciepłownictwie, które się do tego zupełnie nie nadają. Albo mają inaczej małą, że tak powiem, efektywność, wydajność. I ja myślę, że tutaj sporo, masz rację, tak, że sporo przez to, że część firm wycofała się, no to oni muszą przestawić te swoje linie, powiedzmy, produkcyjne. No i tutaj te koszty idą, tylko że oni no nie, jak gdyby nie wrzucają to w woreczek związany wzrost kosztów bieżących, tylko w jakieś tam inwestycje. Nie? No bo muszą wyprodukować, nie wiem, fabrykę, która robi zawory. Bo nie, oni nie produkują, ale muszą kupić, wiesz, albo tak, ale chodzi o to, że ale może też, wiesz, muszą dofinansować jakimś kontraktem na dużą kwotę jakąś fabrykę w Rosji, która musi zbudować infrastrukturę i tak dalej. Wiesz, jest jeszcze jeden koszt, który im wzrasta.
wzrost płac. I akurat w sektorze naftowym i gazowym ten wzrost płac jest znaczący. Tak jak oglądałem sobie te słupki, no to podwyżki były właśnie w tych dwóch sektorach najwyższe wśród wszystkich i one były chyba powyżej 30% nawet, jeżeli 30%, dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam. No, tyle co inflacja mniej więcej, ta nieoficjalna. Wiesz co, no tak, bo pamiętajmy, że Gazprom był przez wiele lat wybierany jako pracodawca roku. Tak jest. No więc tak wiesz, no z pracodawcy z roku, nawet jak oni nie zostaną w tym roku wybrani, no to jednak tak spaść poniżej, no to wiesz, no to będą mieli odpływ ekspertów, jak nie dadzą podwyżek i tak dalej, i tak dalej. Tam nadal bardzo dużo ludzi, słuchaj, pracuje, a więc to są faktycznie duże koszty. A więc widzimy, że te koszty to nie jest tak, że jakieś tam właśnie te ruchy dolar, rubel, bo to akurat pomagało, tylko po prostu koszt, tak, spadek przychodów, no i wzrost kosztów. No i tutaj wzrost mamy kosztów. odpowiedź. No i jest plusem teraz osłabienie się waluty, które w jakiś sposób może to niwelować. Tak, częściowo. Natomiast na dłuższą metę koszty będą pracownicze rosły, serwisów będą rosły. Jeżeli nie będzie nowych klientów, ale czekaj, jeżeli nie będzie nowych klientów, no to nie jest to sytuacja godna polecenia, zwłaszcza, że jeżeli się zajrzy do skarbca Gazpromu, no to tam pajęczyny, nie? Wiesz co, oni twierdzą, że oni jeszcze mają zachomikowane 1 bilion rubli. Tylko problem jest taki, że następna dane jak gdyby są bardzo niekorzystne, bo okazuje się, że jeżeli chodzi o dług i zobowiązania krótko i długoterminowe, szczególnie długoterminowe, poszły im w górę. Tak mamy tam 5 bilionów. To czekaj, ja może te kwoty podam dokładne i w przeliczeniu na dolary, bo ludzie często nie wiedzą. 4,9 i to. Ale to czekaj, ja mam. 4,9, czyli 51,3 miliarda dolarów długów. Zainwestowała spółka, czyli to, co mówiliśmy, że no inwestycje niektóre były konieczne, 1,18 biliona rubli, czyli około 12 miliardów dolarów. I ty mówisz, że w skarbcu mają około biliona rubli, tak? Tak twierdzili, że to są, wiesz, to, co nie wypłacili tej dywidendy, jeszcze kapitał zapasowy, nie? No, ale to jest znaczy, wiesz, muszą coś mieć takiego bieżącego, nie? Znaczy, no oni tak, mają ale też to jest linię, około tak? 10, słuchaj, ale to jest około 10 miliardów dolarów, jeżeli ja dobrze liczę. No, Tak, 10, ale, 11. ale długi sięgają 51 miliardów. Dlatego mówię, nie, że to tak chwalą się, że na bieżące życie mają, no ale to za moment mogą nie mieć. To ja im rzucę jeszcze jeden kamyczek do ogródka. Pamiętajmy o tym, że w całej Europie toczą się arbitraże odszkodowawcze za zerwanie umów. I tam już ostatnio, jak sprawdzaliśmy, było 40 ponad miliardów dolarów, a to było 1,5 miesiąca temu. Czyli to cały czas rośnie. Tylko wiesz, tylko te arbitraże to pewnie nawet jeszcze w tym roku się nie rozstrzygną. Ale dług będzie cały czas rosnął i na razie on nie jest zaksięgowany. On nie jest zaksięgowany w tym momencie. To te arbitraże nie są, no bo nie są rozstrzygnięte, b oni będą, dopóki ten reżim będzie, nie będą uznawać. Pewnie jak się reżim zmieni, no to nagle będą musieli to uznać, bo inaczej nie otworzą sobie rynku europejskiego i niezależnie czy będą Niemcy ich kochać czy nie kochać, dopóki nie spłacą swoich długów. Niemcy to moim zdaniem mają zamknięty roszczenia. Niemcy mają największe roszczenia, więc trudno sobie wyobrazić, że im darują te firmy niemieckie, bo w imię czego. Szczególnie jak będą mieli wyniki z sądów z pozytywnymi rezultatami i werdyktami. A więc trzeba by pomnożyć, tak jak ty mówisz, ten dług razy 2. No i to się czyli kręcimy w okolicach miliardów. Tak, gdzie budżet całkowity Ukrainy przed wojną to było 200 miliardów. Nie budżet, tylko PKB. PKB, bo budżet to jest tam, około 40. 20 parę, tak? 40, nie? No, w zależności to zależy kiedy liczyć. Tak patrzymy, bo zależy kiedy liczyć, nie? Czy ten wojenny, czy ten przedwojenny. No ale rok PKB Ukrainy 200, nie? Tak, więc tu jest potężny kolos,
ale z potężnymi długami. No wiesz, nawet dla Rosji, nie? No zobaczymy. No oczywiście jeszcze jest kwestia, jakie są perspektywy, no bo jeżeli byłyby dobre perspektywy, no to nie jest jak gdyby, wiesz, jeszcze tragedia, nie? Tylko problem jest, że tutaj perspektywy na ten moment, to się oczywiście wszystko może zmienić, nie? Szczególnie jeżeli Niemcy przekonają wszystkich, że należy nadal robić interesy z Rosją. Jeden z rządzących niemieckich mówił, że należy odbudować ostatnio. Tak, oni cały czas kombinują, jak odbudować ten Nord Stream. I to głównie tam w tej Saksonii tak najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, że w tym momencie oni twierdzą, że przekierowali, to jest też jakiś mit, który cały czas jest powielany i to jeszcze niestety w Polsce również, czyli że przekierowali swoją sprzedaż gazu z Europy na rynki azjatyckie. No nie. Co jest jak gdyby nieprawdą, nie? Wolumeny się w ogóle nie zgadzają. Bo tu się nic nie zgadza, tak? Bo nie może się zgadzać, nie? Wolumen jest na rynku azjatyckim 10-krotnie mniejszy niż na rynku europejskim, czyli oni sprzedają na Azję 10 razy mniej niż wcześniej na Europę. No to się nie może zgadzać, nie może. Tak. Jak tutaj ktoś mówił, 2 + 2 jest 4, jeżeli bierzemy system i układ dziesiętny. A więc wiesz, oni jeszcze próbują teraz troszeczkę ratować się takimi tymczasowymi rozwiązaniami, czyli tak, ten układ i ta Unia, jeżeli chodzi o Uzbekistan, Kazachstan, Unia gazowa. Ale Uzbekistan i Kazachstan nie chcą ich za bardzo wpuścić na przesył. Wiesz co, oni nawet by chcieli, tylko nie na tych warunkach, które Rosjanie proponują, bo cały czas gdzieś tam, widzisz, no tu wychodzą też takie wieloletnie animozje i problemy, czyli jak Rosjanie traktują inne narody, nie? Tak. No i wiesz, i oni cały czas próbują sprzedać tym Uzbekom i powiedzmy Kazachom no taki asymetryczny układ, nie? Gdzie Rosja ma dominującą rolę. No i oni nie chcą, nie? No i tu jest jak gdyby, wiesz... Bo wiesz, no jest ważny temat. Jeżeli Uzbekistan i Kazachstan, które też sprzedają gaz, wpuszczą na swoje gazociągi rosyjski gaz, ale nie będą na tym zarabiać, no to jaki oni w tym mają interes? No nie mają. Nie, wiesz, oni mogliby zarabiać, tu jak gdyby nie ma problemu, tylko jak gdyby, wiesz, pytanie jest, kto to kontroluje i kto nadaje, wiesz, temu... Rytm taki. Kto jest tym liderem, taki oczywiście Rosja siebie widzi jako lider i tam rozdający, i Gazprom jako rozdający karty. A powoli widzimy, że w Azji Centralnej nie chcą tak postrzegać Rosji, chcą być postrzegani jako partnerzy. Bo pamiętajmy, to nie jest też tak, że ta Azja Centralna, tam wszyscy są rusofobami i nie lubią tej Rosji. Oni chcą robić z nimi interesy, ale na zasadach partnerskich. A Rosjanie cały czas jakby żyli w XX wieku i tak jakby cały czas Związek Sowiecki istniał i cały czas im proponują, że tu jest centrum, Rosja, nie? A wy jesteście gdzieś na obrzeżach i macie się słuchać i dostawać to, co my chcemy, nie? No i to się nie podoba, tak? Tak w skrócie, tak? No bo tutaj musielibyśmy wchodzić w szczegóły tych umów, a powiedzmy ten odcinek nie miał być aż tak długi. Ale wróćmy jeszcze, słuchaj, do kilku rzeczy, bo tutaj trzeba by spojrzeć, bo mówiliśmy o tych perspektywach. No bo jakie mają perspektywy, słuchaj, jeżeli chodzi o pozostałe rynki, tak? No właśnie, co mogą zrobić, żeby przetrwać i wykaraskać się z tych długów? Jakie mają możliwości, jakbyś nam opowiedział? No wiesz co, no najbardziej byłoby opłacalne odbudowa właśnie tego Nord Streamu i powrót do handlu z Europą. Tylko w tym momencie toczy się konflikt, no to ja sobie tego nie wyobrażam. Nawet jeżeli wszyscy politycy niemieccy tak by jednomyślni byli, że trzeba ten Nord Stream odbudować, no to nie wyobrażam sobie, że pozostałe kraje europejskie dopuszczą do tego i Stany Zjednoczone. A więc wydaje mi się, że dopóki konflikt będzie i dopóki też Rosja nie rozwiąże reparacji z Ukrainą oraz też nie rozwiąże tych sporów też, bo o tym sobie powiedzieliśmy, czyli nie zwróci
z tych arbitraży pieniędzy, szczególnie niemieckim firmom i polskim i fińskim i tak dalej, no to się nie wydarzy i to się nie wydarzy przez 2, 3 najbliższe lata. Tak mniej więcej, bo potem to nie wiadomo co będzie. Słuchaj, jest jeszcze temat taki, że te reparacje są teraz wymagane przez kraje G7, żeby No tak, w właśnie o ogóle tym mówię. I znieść niby też sankcje. Niemcy tam się podpisały, tak, a więc też No będzie właśnie. trudno własny podpis powiedzieć, a nie, ale to gazu się nie dotyczy, nie? No to... To znaczy, no, No i wszystko jest możliwe, bo to jest nie, no polityka wszystko i tak, no to jest biznes, polityka, ale tak, tutaj tak, wiesz. AfD ale dojdzie do będzie władzy ciężej. razem z SPD i tam mogą różne rzeczy nawywijać. Natomiast to przekierowanie na ten rynek powiedzmy chiński, indyjski, nie? No Mhm. to od razu sobie powiedzmy, że jeżeli chodzi o Indię, to tam nie ma żadnej możliwości prawie w tym momencie dostawy. Coś tam Rosjanie dostarczają, tam powiedzmy 1, 2 tankowce rocznie. To są Tak, bo takie jak ważne, gdyby mniej więcej ważne, żeby zwrócić wielkości. uwagę, że Gazu LNG. I do tak, tego ale gazu ważne, LNG na żeby końcu gazociąg puścić do zwrócimy. Indii, to trzeba by było Himalajami chyba, co? No, którędy? No, To jest, no wiesz, to tak przez jakiś kraj Azji Centralnej znowuż, no to są olbrzymie inwestycje, to większe niż tak. te z Chinami. No i druga rzecz, te gazociągi do Chin, mówiło się o tej sile Syberii 2. Mamy w tym momencie jedynkę. Ta jedynka kilkanaście maksymalnie wysyła kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie. Powinna wysyłać 30, ale tam są cały czas problemy techniczne. Oni nie mogą dojść do tych wartości, dlatego postanowili, są błędy konstrukcyjne, można powiedzieć, z całego przedsięwzięcia. Dlatego postanowili uruchomić drugi gazociąg, czyli siłę Syberii 2. Tylko że oni to postanowili kilka lat temu, no i cały czas de facto stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o tą siłę Syberii 2. Ja Znaczy tylko Rosjanie twierdzą, że się posuwamy, a Chińczycy mówią, że nie. słuchaj, bo nie, Problem wiesz gdzie to jest. może ja może powiem. W kasie. Tak. Według No tak. szacunków wybudowanie siły Syberii 2, to ile dobrze pamiętam, było pod 200 miliardów dolarów, żeby zrobić, bo siła Syberii 1 była koło chyba 70, dwójka była wyceniana na 120 do 150, no ale to było kilka lat temu, więc Wiesz co, no podejrzewam, wyceniane, ostatnie wyceny były 150, tak mniej więcej, 2 razy trzeba by liczyć. Tylko że, to co ty powiedziałeś, na bardzo wielu produktach, ekspertów podważa cenę tych 70, nie, na tej jedynce, czyli twierdzi, że to było właśnie nawet pod 100, bo pewne rzeczy nie zostały ujęte. A więc te 200 to nie jest tak na wyrost. tak, bo musimy zwrócić uwagę, że budowanie odbędzie się bez zachodnich kooperantów i bez zachodnich sprzętów technicznych i tak dalej, bez pomp, więc trzeba to albo jakoś wymyśleć i skonstruować z Chińczykami od nowa, albo nie wiem co zrobić. Natomiast na pewno to podwyższy koszty budowy, bo wycena była robiona przed sankcjami. Drugim tematem, bardzo ważny, i tu mamy 100 miliardów zadłużenia plus ewentualne 200 miliardów, które trzeba by było włożyć w budowę tego gazociągu, więc mówimy już o brakujących 300 miliardach. Drugi temat Nie jest no, taki, finansowanie tu musiałoby się państwo włączyć. Albo Rosja, tak, albo Chiny, albo tak. I najlepiej teraz właśnie chciałem przejść we do dwóch. tematu finansowania, że tak naprawdę państwo, które sfinansuje budowę tego gazociągu, tak naprawdę będzie uzależnione od tego drugiego kraju. Bo jeżeli Chiny sfinansują sobie taki duży zakup, no to Rosja może mówić, że podwyższy cenę, zrobi większy wolumen, mniejszy, może tym manewrować. Jest to jakiś lewar polityczny. W drugą stronę, jeżeli Rosja zbuduje, no to Chińczycy mogą powiedzieć, za tyle nie kupimy, teraz weźmiemy od kogoś innego, a Rosjanie zainwestowali te pieniądze i to się musi zwracać. Więc te państwo, które wyłoży te 200 miliardów, to się będzie bardzo długo zwracać, bo to jest potężna kwota, więc tych wolumenów No musi właśnie, może przelecieć. być syndrom Nord Stream 2 szczególnie, nie? Czyli rura dużo kosztowała, no i w sumie szybko się zamknęła, nie? No więc tutaj ona się nie zwróciła. Tak, tak, tak. Więc
To jest bardzo jeszcze taki polityczno-ekonomiczny aspekt, który trochę torpeduje tę budowę siły Syberii 2, bo żaden z tych krajów nie chce sfinansować samodzielnie tego. Tak, znaczy Chińczycy powiedzieli, że oni mogą dać chińskie firmy, chińskie technologie, Mhm. ale Rosja za to płaci. Nie? Czyli tak my damy firmy, które na tym zarobią, Tak jest. wy za to zapłacicie, a my zakontraktujemy gaz. I to zakontraktujemy za tyle, co będziemy chcieli, bo już i tak wyłożyliście tyle, że to się musi zwracać, więc bierzecie to, co damy, albo nie. No tak, no ale wiesz, na zasadzie wy tam to opłacacie, my kontraktujemy gaz, no i powiedzmy, nie wiem, po 15 latach wam się ten gazociąg zwraca, przykładowo, nie? Mhm. No tylko, że tak, Rosja w tym momencie nie ma takich funduszy, żeby to zapłacić. Natomiast ktoś się zapyta, no dobrze, dlaczego Chińczycy nie chcą się do tego dorzucić? Przecież potrzebują gaz. No i właśnie tu jest problem, bo oni dosyć dużo już kontraktują, tam powiedzmy z Australii, z tych krajów Azji właśnie centralnej, w sumie z Turkmenistanu więcej, bo oni tam biorą 30 miliardów, a więc więcej ciągną niż z Rosji, nie? No i mają swoje Tam jest złoża też. Tak, mają gazociąg. No i teraz słuchaj, ostatnio odkryto, może nie jakieś gigantyczne, no ale następne złoża gazu w Chinach. Ja o tym mówiłem kiedyś, że oni będą odkrywać ten gaz. No i no jednak zawsze, jeżeli masz lokalny gdzieś gaz, no to łatwiej go jest przetransportować, łatwiej jest to wszystko obsłużyć, niż sobie ciągnąć powiedzmy z Syberii ten gaz, nie? Tysiącami kilometrów. No i daje ci to Więc może się okazać, że po niezależność. prostu Chiny nie potrzebują. I dochodzi jeszcze jedna rzecz, którą teraz widzimy, że Chiny niekoniecznie będą miały tak duże zapotrzebowanie w najbliższych latach na surowce. Tak. Ze Bo mamy względu na to to, takie że... osłabienie i wydaje się, że to może nie będzie jakiejś takiej wielkiej recesji i upadku, tak jak wielu jest takich czarnowidzów, którzy twierdzą, że tam Chiny upadną, no ale jakaś spowolnienie gospodarcze, przez to mniejsza ilość surowców będzie potrzebna w najbliższych latach, co będzie powodować, że z tych źródeł, które obecnie posiadają, to im starczy, nie potrzebują tego zwiększać. Tak jest. No i warto też zwrócić uwagę na to, że spora część firm zachodnich wychodzi ze swoją produkcją z Chin, czyli No o tym też ta, mówię, no to, też ta tak. produkcja europejska czy amerykańska, ona się będzie działa w innych rejonach świata i No, zapotrzebowanie na gaz będzie miał ktoś inny i ktoś inny będzie dostarczał. I tu ani Rosja, ani Chiny niekoniecznie na tym będą robiły interes. tak, dlatego takim najbardziej, że tak powiem, perspektywicznym kierunkiem to jest LNG dla Rosji. Czyli pójście w stronę skroplonego gazu i dostarczanie tego, no bo oni wtedy mogą dostarczać właśnie czy do Wietnamu, czy do Afryki, Korei, wszędzie. Afryki i tak dalej, wszędzie, nie? Tutaj nie są uzależnieni od jakichś tam gazociągów. No wiadomo, że gazociągami wychodzi to taniej dla szczególnie kupującego, no ale trzeba ten gazociąg wybudować, więc to tak niekoniecznie jest taniej. Znaczy jak ktoś nam wybuduje, czyli jak Rosjanie Chińczykom wybudują, no to Chińczycy powiedzą, nie no pewnie kupimy, zakontraktujemy, nie? Bo czemu nie? A więc takim najbardziej perspektywicznym no to jest to LNG. I tu mamy dwie firmy. Oprócz Gazpromu mamy Nowatek, który tutaj jest prężny i konkuruje. Działa dobrze. Działa w miarę dobrze, przy czym to nie są duże wielkości, jeżeli patrzymy na rynek światowy. I pojawiają się, jeżeli chodzi o LNG, takie dwa problemy. Pierwszy problem to jest technologia, bo większość zarówno linii do skraplania, jak i do przewożenia tankowce, gazowce, które przewożą ten gaz, to wszystko jest na technologiach zachodnich lub azjatyckich, nie? No bo to jeszcze tam Japończycy, tak? Tak. I Rosjanie tego nie posiadają, więc trzeba by też liczyć, że muszą te technologie w jakiś tam sposób w przeciągu iluś lat, bo to nie tak, że z miesiąca na miesiąc, pozyskają. To jest proces. Te firmy zachodnie dochodziły przez wiele lat do obecnego stanu, jeżeli chodzi o
wydajność i efektywność, tak, swoich rozwiązań, tak żeby to było opłacalne, skalowalne, konkurencyjne, nie? No to co Rosjanie zrobią? No to To nie jest zrobią i problem robią. skroplić, tylko problem jest, żeby skroplić to odpowiednio ile? tanio. Tak. No właśnie, tak, żeby to było wydajne, nie? No i tu jest problem. Problem skali, tak, no bo oni sobie tam mogą rosnąć w stylu 5-7% rocznie, no ale jak stracą te gazociągi, stracili tą Europę, no to jest za mało, nie? No i oczywiście jeszcze wchodzą, jest kwestia obsługi tych pól, które mają, no wielu problemów. I tutaj, no tak jak mówię, no najlepiej co by dla Gazpromu było, no to powrót do Europy, no. Tylko, że kurczę, no nie ma jak. Na razie nie ma jak. Wyboisty i ściana odszkodowań. No, Najpierw. najlepiej byłoby faktycznie ten Nord Stream odbudować, przeprosić, powiedzieć, że już nigdy nie będą i będą się dobrze zachowywać i wrócić do business as usual, nie? Tylko widzicie, no to trudne. I zarówno z tym reżimem, jak i teraz z innymi krajami europejskimi, jak i z Amerykanami, no bo pamiętajmy, kto zajął miejsce też w Europie. I ten kawałek tortu nie będzie Rosji, tak łatwo nie? do oddania, nie? Wiesz, jak już raz buta postawili No w właśnie. drzwiach, to już tak go łatwo nie wyjmą. A Amerykanie Głównym dostawcą, produkują. przypomnijmy, bo nie każdy wie, głównym dostawcą gazu obecnie do Europy są Stany Zjednoczone, nie Katar, nie Algieria, to tam też są, ale USA. No i teraz co USA, nie wiem, kończy się wojna, tak? Niemcy mówią, będziemy teraz brać z Rosji, nie? To Amerykanie, dziękujemy, do widzenia, tam są drzwi. No tak to prosto nie będzie, nie? Jest jeszcze jeden temat. Cała Europa buduje gazoporty na potęgę, Tak. podejmuje potężne inwestycje, podpisuje kontrakty długoterminowe, aby uzyskać z Algerią jak właśnie, z najlepsze Katarem, z USA. ceny. Więc to nie jest tak, że kończy się wojna za 2 miesiące, a za 3 miesiące podpisujemy kontrakt z Gazpromem. Nie, kontrakty są na przykład na 10 lat do przodu. Więc oni, jeżeli wypadli, to mają teraz dekadę z głowy. To Znaczy, no będzie, wiesz, proces powolnego powrotu, nie? Na zasadzie tu podpiszą jakiś kontrakt, tu następny, to będą się cieszyć, wiesz, jak dzieci, że tu, wiesz, 5 miliardów, tam następne 5, nie? Czyli do tego, co mieli, no to tak jak ty mówisz, no będą wracać dekadę, może dłużej, nie? A jeszcze będą musieli proponować niższe ceny, nie? Tak, Bo oczywiście, a Amerykanie w tym momencie mocno postawią też nie będą ceny. siedzieć i patrzeć. Tak. No i będą też naciski polityczne, że znowu będzie ich pompowanie, bo to teraz będzie cała warstwa, taka wiesz, wspieranie putinowskiego kraju, takiego wiesz, który jak dostanie tylko trochę kasy, to im znowu korba odpali, więc lepiej może nie. Znaczy wiesz, no na razie on jest putinowski, wiesz, nie wiemy tak, co będzie za te 2 lata, myślę, że ten reżim nie przetrwa tak długo. No ale wiesz, ale tego nie wiemy, tak jak ty mówisz, no dopóki będzie reżim, no to tej współpracy tu nie będzie. Jak będzie jakiś tam pseudo-demokratyczny, prochiński następny rząd, no to pewnie ta współpraca zacznie się, tak? Ale no tak jak ty powiedziałeś, zacznie się od jakichś małych kontraktów, większych kontraktów, no ale nikt nie zakontraktuje 100 miliardów czy ileś, tak? 150, 170 było w Europie, to też Tak, warto tak, no ja o tym mówię, pamiętać, no to nie? A teraz jest ile? 12? Jakoś tak chyba ostatnio gdzieś było. tak 10-12, tak. No tyle, co idzie tam właśnie tą jedną nitką przez Ukrainę drużbą. No i do Azji leci do 20 w tym momencie chyba, nie? Tak, z LNG, jakbyśmy liczyli, nie? Więc wiecie, zwróćcie uwagę, jaka to jest skala. I tu sama tak naprawdę Europa jakby nie 170. zużycie wewnętrzne, no to Gazprom, no bo Gazprom ratuje gdyby te wewnętrzne. A tu jeszcze też jest problem, no bo jeżeli gospodarka rosyjska będzie się zwijać, no na razie trochę ich ratuje i tak naprawdę też Gazprom ratuje wojna. Tak. Dlaczego? Dlatego, no, że ten przemysł zbrojeniowy i firmy, które obsługują przemysł zbrojeniowy, potrzebują energii, no trzeba tam... Tak. Nie? To wyobraź Tą sobie, co stale będzie robić, nie? I tak dalej. Jakie będzie tąpnięcie, No. bo teraz troszeczkę to niweluje właśnie wzrost takiej produkcji ciężkich maszyn i tak dalej, to jest bardzo energochłonne, a później kolaps i w tym sektorze, więc i PKP spadnie na pysk, ale i dochody Gazpromu i wtedy nie wiadomo, czy oni nie będą cały czas pod kreską.
Bo No może być, właśnie, że oni no. nad kreską są tylko ze względu na produkcję wojenną w tym momencie krajową. O ile wiesz, firmy właśnie naftowe są w lepszej sytuacji moim zdaniem pod tym Mhm. względem, no to ten Gazprom, kurczę, tam nie, właśnie ja mówiłem, nikt nie powinien kombinować politycznie, tak? Bo jakby się tam nic nie wydarzyło i Gazprom by nie próbował naciskać na te kraje, czyli płacenie tymi rublami, zamykanie, odkręcanie, no to pewnie nadal by mieli gazociąg i nadal pewnie byśmy mieli sytuację, że ileś tego gazu do Europy byłoby wysłane i nadal byśmy słyszeli Scholza, który mówi, że no nie ma takiej możliwości, żeby zrezygnować z tego gazu, nie? W przeciągu następnych 2 lat, nie? I tak dalej, i tak dalej. No, z punktu widzenia Rosji niedobrze się stało, że ten gazociąg został wysadzony. Ale też To trzeba jest pamiętać, że samodzielnie Gazprom i Rosja podjęli decyzję o odcięciu wielu krajów w Europie. No tak, mówię, że Że, to było że bardzo oficjalne krótkowzroczne i po sankcje prostu nie głupie, weszły, no. tylko po prostu sami odcięli. No, sami strzelili sobie w obie stopy. Nie? Więc To było myśleli, że im straszne, się uda głupie szantaż. i- Tak. I tu nie ma takich możliwości, jakby mieli możliwość, tak jak firmy naftowe, mogą wysłać tu, mogą do Afryki, mogą na lewo, tak? No przecież na lewo tego gazu nie sprzedadzą, nie zapakują w cysternę i wyślą, wiesz, do Polski, no. Rozumiesz, tak? To jest też taki problem, nie? A w przypadku diesla, no można tak zrobić, nie? Tak. Myślę, że dosyć kompleksowo to omówiliśmy. Wyszło prawie 40 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Prosimy o komentarze, o podawanie dalej. Jeżeli ktoś trafił do nas po raz pierwszy na tym wideo, to bardzo prosimy o subskrypcję. Dziękujemy patronom i wspierającym za wsparcie, bo dzięki Wam możemy tworzyć te materiały. Pamiętajcie o subach, o komentarzach, też czytamy komentarze, odpowiadamy, jeżeli do nas napiszecie, jeżeli macie też jakieś pytania, zachęcamy. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.